Cześć, nazywam się Marcin Montana, a to jest program Power from Hell. Dobrze, dlaczego dziś nagrywam w tak pięknych okolicznościach przyrody i do tego niesamowitej? Ponieważ trochę się rozpadało, schowałem się pod drzewem, ale to nie daje zbyt dużego efektu, ale zobaczymy, może uda się nagrać. Jak się bardziej rozpada, to niestety będę musiał przerwać. A więc dzisiaj chciałbym omówić temat, dlaczego nam w życiu nie wszystko wychodzi. Dlaczego mamy jakieś marzenia, cele, dążymy do nich, no i nie chce wyjść. No różne są ku temu powody. Nieraz jest po prostu tak, że po prostu wszechświat nas nie lubi, rzuca nam kłody pod nogi, no ale to jest trochę mało prawdopodobne, choć prawdopodobne, bo zauważcie, że są ludzie, którzy osiągają wszelakie sukcesy. Nie podejmują zbyt dużych wysiłków, a zarabiają fajne pieniądze, realizują się w swoich zawodach, w swoich pasjach. I tak są ludzie, którzy osiągają sukcesy, no, dotyk Midasa, gdziekolwiek, czegokolwiek nie dotkną, tam sukces. Bardzo mało jest takich osób, ale są. I są ludzie tacy jak większość z nas, którym wszystko ciężko przychodzi. Musimy naprawdę się nacharować, żeby cokolwiek osiągnąć. A i tak nie ma gwarancji. Jak Syzyf. Pracujemy dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem, a efektów nie widać albo są naprawdę bardzo mizerne. Czym to jest spowodowane? No, mam jakąś swoją teorię, ale to już tak idzie trochę w świat duchowości, nieracjonalności, ale dobra, powiem wam, jaką mam teorię. Wierzę w reinkarnację i myślę, że to może być tak, że ludzie, którzy osiągają sukcesy, wszystko im wychodzi w życiu, którzy nie podejmują zbyt wielkich wysiłków, aby mieć pieniądze, szczęście, wszystko, czego zapragną, oni są gdzieś na tym etapie duchowym wysoko rozwinięci. Już kilka tych żyć tutaj przeżyli w przeszłości i im jest łatwiej. Natomiast ludzie, którzy muszą coś przepracować jeszcze tutaj w tym życiu, no to mają ciężko. Mają ciężko, są to tak zwane młode dusze i muszą na to swoje rozwinięcie się tutaj zapracować. Trochę muszą dostać po głowie od życia, muszą przerobić te lekcje, pocierpieć trochę, żeby w kolejnych wcieleniach mieć łatwiej. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne. No, ale zostawmy temat duchowości, bo to nie o tym mowa. Skupmy się na tym, co jest tu i teraz, na tym, co można dotknąć, zrealizować. I tak, po pierwsze, dlaczego nam w życiu nie wszystko wychodzi? Mamy źle sprecyzowane marzenia i cele. Nie chodzi mi o to, że gdzieś tam na kartce źle są napisane, tylko że nasze predyspozycje, czy fizyczne, czy intelektualne, nie są odpowiednie do tego marzenia czy celu, który chcemy osiągnąć. No weźmy na przykład, ktoś chce zostać aktorem, ale ma cholerną cholerną wadę wymowy. Ma cholerną wadę wymowy,
No, sorry, nie da się. Taki ktoś może co najwyżej statystować, dostać jakiś epizod bez grubszego tekstu. No bo jak wiadomo, aktor musi być słyszalny, tak? Ktoś chce zostać koszykarzem zawodowym, ale ma 1,50 m wzrostu. Może sobie grać gdzieś w drużynach amatorskich, jak najbardziej, może być w tym naprawdę dobry. No ale nie oszukujmy się, nie dostanie się do NBA czy do drużyny narodowej. Tam są same dryblasy. Zadeptaliby go. Nie wiem, ktoś jest niezbyt lotny intelektualnie, że tak powiem, a chce iść na studia medyczne czy prawnicze. Nawet jak się jakimś cudem tam dostanie, to nie zostanie lekarzem ani prawnikiem. No bo do tego trzeba naprawdę mieć porządny łeb. Dlatego nie jestem lekarzem ani prawnikiem. Zostałem aktorem. Tak, małpa dają mi tekst, uczę się go i mówię. Takie życie. Ale kocham to. Dobra. Jaki jeszcze przykład? Masz 2,20 wzrostu. Ważysz 150 kg i chcesz zostać czołgistą. No, za cholerę cię nie wcisną do tego czołgu. No nie ma takiej opcji. Więc nie ma co walić głową w mur. Jeśli mamy jakieś marzenie, mamy jakiś cel, który chcemy zrealizować, ale nie mamy ku temu predyspozycji, odpuśćmy sobie. Możemy to robić dla pasji, dla zabawy, jak najbardziej, ale nie nakręcajmy się, że to będzie nasz zawód, z tego będziemy żyć, będziemy się realizować. No niestety nie. Także to może być tylko powodem naszych frustracji, problemów. Gdzieś pojawią się stany poddepresyjne, bo nam nie wychodzi, bo bardzo byśmy chcieli, a ten zły wszechświat nam nie daje tego, co chcemy. No, trzeba wiedzieć, czego chcemy, mieć ku temu predyspozycję i do przodu. Dobrze, następnym powodem jest brak działania albo zbyt opieszałe działania. To działanie jest, tak powiem, kwintesencją osiągania celów. Nie wiem, możemy leżeć na kanapie, wizualizować, marzyć, afirmować i gówno z tego będzie. Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy podjąć działanie. To nie działanie takie z dupy działanie, że trochę porobimy, trochę nie. To musi być naprawdę mocne pierdolnięcie. To musi być, musimy podjąć decyzję, tak, od teraz, nie od jutra, tylko od teraz. Zapierdalam ile się da i zrobię to. Działanie to podstawa wszelkich sukcesów. Nie jest to łatwe, oczywiście. Musisz wyjść, a pada śnieg, pada deszcz. Nie chce się. Zacząłem oglądać fajny serial na Netflixie. No ale tutaj trzeba jakiś marketing zrobić, nie wiem, roznieść ulotki, zadzwonić do kilku klientów, ale nie chce mi się, już jest 20, 19. No, niestety nie. Nie mówię, że ja tak robię, też mam z tym problemy, oczywiście, nieraz są takie dni, że naprawdę się nie chce. I nie robię, nie idę, ale na szczęście jest takich dni bardzo, bardzo mało w moim życiu. Przeważnie jest tak, że no, spinam te poślady i wychodzę, robię. Tak jak nawet z siłownią. Nie chce mi się nieraz, ale ciężkim sercem pakuję tą torbę i idę. Nie mam siły, zrobię minimum ćwiczeń, ale zrobię. Tak jak fajnie powiedział Mariusz Podzianowski. Też mam złe dni, też mi się nie chce, ale idę na siłownię, zrobię minimum, zrobię mniej serii, mniejszymi obciążeniami. Pewnie dla Pudziana mniejsze obciążenie to jest 150 na klatę. Tak sobie
rozgrzewkę robi tym. No ale tak, i tutaj się z nim zgadzam w 100%. Tak samo jest w biznesie, w pracy. Nawet jeśli ci się nie chce, to musisz. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Bez działania nic nie osiągniemy. Także działanie, moi kochani, trudno, boleśnie, ale do przodu. Dobrze, kolejnym tematem jest brak wiedzy albo ograniczona wiedza o tym, co chcemy robić. Nie wyjdzie nam coś, co chcemy zacząć robić, jeśli nie mamy na ten temat wiedzy. Brak wiedzy na temat, który właśnie ogarniamy, może nas doprowadzić do naprawdę poważnych problemów. Gdybyśmy na przykład ktoś zacząć chce inwestować na giełdzie, na kilkadziesiąt tysięcy i mówi, zainwestuję sobie te pieniądze na giełdzie albo w bitcoiny, ale nie zrobił wysiłku, żeby cokolwiek, żeby poczytać na ten temat, żeby się przygotować do tego, tylko po prostu kupił jakieś kryptowaluty, zainwestował swoje pieniądze na jakąś spółkę, na giełdzie, w ogóle nie przygotowując się do tego. I co się stało? Stracił wszystkie pieniądze, tak. Także wiedza na temat, który chcemy ogarniać, to jest podstawa. Także wiedza. Czytać, uczyć się, słuchać wykładów. Trzeba być na bieżąco w tej branży, w której chcemy działać. Trzeba cały czas zagłębiać się, pogłębiać tą wiedzę, szukać rozwiązań, żeby nic nas nie zaskoczyło. Tak jak przysłowiowa giełda. Jeśli masz na ten temat wiedzę, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że stracisz pieniądze. Ale to chyba wszyscy wiedzą, jakiś taki wywód z mojej strony, ale trzeba coś gadać. Także żyjemy naprawdę we wspaniałych czasach pod względem dostępu do informacji. Informacje mamy wszędzie. Mamy internet, kopalnia wiedzy. Możemy czerpać całymi garściami. Mamy masę punktów z książkami. Nie wiem, Świat Książki, Empik. Masę książek na różnego rodzaju tematy. Idziemy, kupujemy, czytamy. Na YouTubie. Nie chce nam się czytać, posłuchajmy kogoś, kto się zna na temacie, który chcemy sobie przyswoić i uczmy się od niego. Naprawdę w dzisiejszych czasach dostęp do wiedzy jest niesamowity. Ja pamiętam, będąc dzieckiem w latach 80. czy nastolatkiem w latach 90., nic nie było. Czy może nic nie było? Było, ale bardzo mało i był do tego bardzo ciężki dostęp. Te książki były w bibliotekach. No, w latach 90. już się pojawiały sklepy, Świat Książki się pojawił, można było już te książki gdzieś sobie nabywać. Ale teraz? Kurwa, nie ma wymówek, ludzie. Ciężej jest nie zdobyć wiedzy, niż zdobyć wiedzę. Gdzie się nie obejrzysz, tam możesz z czegoś czerpać. Z czegoś, od kogoś. Także naprawdę wiedza nas otacza. Więc jeśli zdecydujemy się, żeby coś robić, uczmy się w tym kierunku. Żeby nas jakieś gówno nie zaskoczyło. Tak. Następne. Lenistwo i opieszałość. Odkładanie spraw na później. No to trochę się wiąże z działaniem i z brakiem działania, tak. No i jeśli jesteśmy leniwi,
bądź trochę leniwi, nie osiągniemy nic naprawdę. Albo osiągniemy bardzo mało. Lenistwo nie sprzyja. Na kanapie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Także jeśli mamy skłonności do leniuchowania, no to jest fajne usiąść sobie na kanapie, wypić piwko, opierdolić pizzę. Jutro się zrobi, a pojutrze się zrobi. No nie zrobi się, bo dzień, który mamy teraz, jest tylko jeden i on naprawdę bardzo szybko przemija. Czas tak cholernie pędzi do przodu. Ja jestem przerażony. Dopiero co był styczeń, było zimno, już mamy wakacje, jest lipiec. Nie wiem, marzec był wczoraj. Każdy dzień tak szybko przemija. Kochani, to jest po prostu wręcz przerażające. Każdy dzień, tak, jeden, drugi, trzeci, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, nie ma. A on siedzi na kanapie. I przeminie życie. Bardzo szybko. Nawet się nie obejrzymy. A tym bardziej jak mamy rodzinę, dzieci, to ten czas przyspieszył kilkukrotnie. Naprawdę, jeśli mnie słuchają młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze rodzin, nie mają dzieci, ten czas myślicie, że wszystko jest przed wami, ten czas tak wolno leci, mamy na wszystko czas. Nie mamy na wszystko czasu. Mamy bardzo mało czasu. Także każdy dzień jest do wykorzystania w pełni. Ja staram się to robić i mimo tego, że to robię, to tak naprawdę bardzo szybko mija. Ja już mam 50 lat. A nie tak dawno była moja 18. Pamiętam to jak dziś. Uchylałem się. Dawny czas. Lata 90. Kto przeżył, ten wie. Dobrze. Tu jest bardzo ciekawy temat. Rozwój osobisty. Rozwój osobisty jest naprawdę bardzo potrzebny. Nie podlega tu dyskusji, ale są ludzie, którzy tego nadużywają. Znaczy, rozwój osobisty jest w ogóle zaszufladkowany, tak? Bo przez rozwój osobisty rozumiemy, nie wiem, czytanie inspirujących książek, jeżdżenie na seminaria, gdzie mówcy nas inspirują, dają nam entuzjazm, energię, ale to tylko jest po części, prawda, bo rozwój osobisty to jest, jeśli uczysz się języka angielskiego czy hiszpańskiego, to też jest twój rozwój osobisty. Jeśli uprawiasz jakiś sport, to też jest rozwój osobisty, bo ty jako osoba się rozwijasz, tak? Także nie można tylko powiedzieć, że rozwój osobisty to jest afirmacje, wizualizacje, góra do przodu, let's go. I właśnie taki rozwój osobisty, góra optymizm może nam przeszkodzić, a nie pomóc. Bo jeśli naczytamy się tych nieodpowiednich książek, nasłuchamy się nieodpowiednich mówców, to myślimy, że wszystko przyjdzie samo. Wystarczy, że będziemy nastawieni, sobie powizualizujemy, pomedytujemy, będziemy przyciągać wszystko, co dobre do siebie. To gówno prawda. Weźmy na przykład ten sławny film Sekret, co ma tylu samo zwolenników, co przeciwników. Kiedyś oglądałem ten film, też byłem nim zafascynowany, no ale to tak nie działa. Po części tak, ale siedząc, rozmyślając, wizualizując i przyciągając dobre rzeczy, one się wcale nie pojawią w naszym życiu. Pojawią się poprzez nasze działania,
poprzez naszą pracę. Oczywiście musimy myśleć pozytywnie, bo jeśli myślimy negatywnie, to w ogóle nic nie osiągniemy. Ale hura optymizm jest olbrzymią przeszkodą. Bo sobie myślimy, no przecież się uda. No przecież ja myślę pozytywnie, nie może mi się nic złego stać. No gówno prawda, właśnie może. Weźmiesz kredyt na 1 000 000, bo chcesz sobie postawić fajny dom na 1 000 000, ale pracujesz na etacie bądź, nie wiem, prowadzisz jakąś swoją firmę i nie pomyślisz, że może coś się popieprzyć, tak? Może stracić tę pracę. Firma może przynosić mniejsze dochody, możesz bankrutować. Różne rzeczy mogą się dziać. No ale hura optymizm podpowiada Ci, że nic nie może Ci się złego w życiu stać. I potem się dzieją różne rzeczy. Także rozwój osobisty jak najbardziej, ale racjonalny rozwój osobisty. Przemyślany. Wyciągajcie, jeśli czytacie jakąś książkę, ja na przykład tak robię, wyciągam tylko rzeczy, które są dla mnie odpowiednie. Analizuję sobie, tak, to jest fajne, to jest do dupy, nie będę tego robił. Ja też kiedyś byłem takim hura optymistą, że wszystko mi wyjdzie. I kilka razy się przejechałem, sparzyłem sobie dupsko. I to bardzo boleśnie. Także przestrzegam przed hura optymizmem i trzeba naprawdę wziąć sobie to, wypośrodkować i nie brać wszystkiego za pewnik, że nam się uda, że będzie dobrze, że nic złego nas w życiu nie spotka. No, życie jest nieobliczalne, a wszechświat jest tak podłym skurwielem, że naprawdę kilka razy nas stawi do pionu. Także musimy sobie gdzieś w naszym pozytywnym myśleniu musi być też troszkę myślenia negatywnego, a może nie negatywnego, a racjonalnego. Może mnie spotkać to, a może mi się nie uda, a może stracę pracę. Więc przemyślę to jeszcze raz i może nie będę brał tego kredytu, a może wezmę mniejszy i postawię sobie, wybuduję sobie mniejszy dom. Przecież nie mam jakichś wielkich potrzeb. Więc to jest, myślę, bardzo mądre podejście, żeby nie być hura optymistą, żeby nie brać wszystkiego za pewnik, że nam się uda i wszystko nam się upiecze w życiu. Tak, hura optymizm. Następnym punktem jest rozproszenie. To nie będę się tu wymądrzał, wszyscy o tym doskonale wiedzą, żeby coś osiągnąć, co chcemy, musimy być na tym w 100% skupieni. Wszelkie rozpraszacze nie pomagają. I dlatego też nam nie wychodzi, bo nie jesteśmy w 100% skupieni na temacie, który chcemy zrealizować, osiągnąć. Mamy wokół siebie miliony rozpraszaczy. Seriale, piwko, wszystko jakieś z dupy rzeczy. Za dużo bierzemy obowiązków na siebie. Tu chcemy łapać 18 srok za ogon. I to nie wyjdzie. Ja też jestem zwolennikiem, żeby nie być tylko w jednej branży. Mieć 2-3 nogi, takie źródła dochodu. Bo jeśli na przykład, taki przykład, mamy restaurację, a jesteśmy na naszej restauracji tylko i wyłącznie skupieni, tylko i wyłącznie to robimy, to przychodzi taka pandemia, zamykają nam restaurację, no i co, jesteśmy w dupie, tak? Ale jeśli mamy jakieś 2 dodatkowe źródła dochodu, no to utrzymamy się na powierzchni. Ale najpierw, żeby zrealizować ten cel, musimy być na tym celu w 100% skupieni. Osiągniemy go, szukamy kolejnych źródeł dochodu. Tutaj sobie
działa, nasz dochód, nasz biznes, robimy coś innego. Oczywiście tutaj nie możemy tego odpuścić, to bo nam padnie, tak? Ale robiąc na kolejną rzecz, musimy być skupieni na tej rzeczy. Nie wiem, w restauracji, jeśli mamy tą przysłowiową restaurację, tam ogarniamy ludzi, którzy nam tym się zajmują. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, żeby nas nie rozkradli, a skupiamy się na czymś innym i tak dalej. Także skupienie bez niepotrzebnych rozpraszaczy, bo rozpraszanie, znów leci rozpraszanie. Kolejnym punktem są kontakty i znajomości. No niestety, bez tego ciężko będzie nam ruszyć do przodu. Musimy poznawać nowych ludzi z branży, w której chcemy działać. Musimy mieć kontakty gdzieś, musimy poznawać ludzi, którzy nam w pewnym momencie coś podpowiedzą, podadzą nam rękę, pomogą nam. No bez tego ani rusz. No zauważcie, aktor, który zna reżyserów, ma kolegów reżyserów, łatwiej mu dostać rolę. Nie ukrywajmy tego. Piłkarz, który ma znajomości wśród trenerów, działaczy piłkarskich, zawsze będzie grał. Nawet jeśli jest średnim piłkarzem, zawsze będzie grał. Gdzieś go tam zawsze wcisną. Czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Nie mierny polityk, który jest półgłówkiem, ale ma znajomości, zawsze się dostanie na jakieś listy wyborcze. Ja wiem, że to jest niesprawiedliwe, ale no tak działa świat, a świat wcale nie jest sprawiedliwy, więc musimy uzyskiwać nowe kontakty. Teraz nawet nie trzeba, kiedyś trzeba było gdzieś chodzić w jakieś miejsca, poznawać nowych ludzi. Teraz mamy internet. Możemy nawiązać kontakty z osobami, które nas interesują online, przez Facebooka, przez różnego rodzaju portale. Nie ma z tym większych problemów. Oczywiście fajnie jest na żywo spotkać taką osobę, porozmawiać, to jest nieocenione, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, to wykorzystujmy internet. Kontakty są niezbędne. Rozmowa z ludźmi, z przedsiębiorcami, nawet nie z naszej branży, naprawdę otwiera nam umysł, otwiera nam gdzieś tam te klapki, coś nam się zaczyna układać, coś nam się zaczyna otwierać. Nawet rozmowa nie o biznesie, o czymkolwiek. Także nie unikajmy kontaktów, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Trzeba poznawać nowych ludzi. Nawet nie koniecznie z naszej branży, ale z innych branż. Bo to nas rozwija. Kontakty z ludźmi nas rozwijają. I dlaczego nam jeszcze w życiu nie wychodzi? I to jest jeden z głównych czynników, a mianowicie brak wiary w siebie. No jeśli nie mamy choć odrobiny wiary w siebie, to nic nam nie wyjdzie. No jeśli mamy ten brak wiary w siebie, jakieś mega kompleksy, bardzo ciężko będzie nam ruszyć do przodu. Nie mówię, żeby być, nie wiem, superhero i wierzyć, że wszystko się uda, bo mam taką pewność siebie, że nic mnie nie powstrzyma, ale gdzieś tam choć odrobinę tej wiary w siebie musimy mieć, bo inaczej nie ruszymy do przodu. Skąd tą wiarę pozyskiwać? Jak mówiłem wcześniej, z kontaktów z innymi ludźmi, z książek.
poczytajmy fajne książki, posłuchajmy fajnych ludzi na YouTubie. No, ale to wszystko nic, bo moim zdaniem najważniejszym czynnikiem wiary w siebie jest podjęcie działania. Dokładnie. Jeśli podejmujemy działanie tu i teraz, zaczynamy coś robić, zaczynamy dostrzegać, że to wcale nie jest aż takie trudne, jak myśleliśmy na początku. I ten poziom naszej wiary w siebie zaczyna pomalutku rosnąć. Więc pracujemy dalej, działamy dalej i z naszym działaniem, z naszymi pierwszymi małymi sukcesikami nasza wiara w siebie zaczyna rosnąć. Więc działanie, jeszcze raz kurwa działanie, bo bez działania sranie w banie. Pięknie powiedziane. Także książki, rozmowy z ludźmi z sukcesu bądź ludźmi mniejszego sukcesu, jakkolwiek, słuchanie fajnych wystąpień na YouTubie, to jak najbardziej nam pomoże, ale nie zastąpi działania. Tak jak mówię, działanie jest napędem. Jest napędem do wszystkiego tak naprawdę, jeśli chcemy cokolwiek w życiu osiągnąć. A wiara w siebie będzie nam rosła wraz z działaniem. Tak. Dobra. Kolejnym czynnikiem, dlaczego nam w życiu nie wychodzi, jest brak planu, bądź ten plan źle rozpisany. Jeśli cokolwiek chcemy osiągnąć, jeśli chcemy założyć firmę, budować jakiś biznes, musimy mieć opracowany plan. Nie powinniśmy iść na żywioł, hurra, wszystko się uda, nie mam planu, nie wiem co zrobić. To tak jak w tłumie ludzi. Olbrzymi tłum ludzi, a my jesteśmy zagubieni, nie wiemy co ze sobą zrobić. Czy iść w tą stronę, czy iść w tamtą, czy iść w tą. Popychają nas, przewracają, depczą. I to jest taki chaos, jeśli nie mamy planu działania. Nie wyjdzie nam coś, co sobie postanowiliśmy, jeśli nie mamy ułożonego planu działania. I to planu działania na kartce, nie w głowie, bo myśl ulotną jest i nam może gdzieś ulecieć przez tworze. Jeśli mamy plan działania sprecyzowany, napisany punkt po punkcie, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że nam to wyjdzie. Zaglądamy do zeszytu. Aha, muszę zrobić to i tamto. I nie ma, że zapomniałem, bo jest napisane, tak? Więc plan działania. Bądź źle rozpisany plan działania. Tutaj no nie mam sprawdzonej recepty, bo zależy, co chcemy osiągnąć i jak opracować plan działania, jak rozpisać biznesplan, to już trzeba się zainteresować i sobie tą wiedzę przyswoić, ale jak mówię, dostęp do wiedzy w dzisiejszych czasach jest nieograniczony, więc można to sobie ogarnąć bez najmniejszego problemu. Mówiliśmy, że o pozytywnym myśleniu, czas przejść na myślenie negatywne. Jeśli myślisz negatywnie, wszystko jest na nie, wszystko jest w pieprzonych, czarnych kolorach, kłębią się nad nami czarne chmury, to nie osiągniemy nic. No bo tak wziąć sobie na logikę, zakładając z góry, że nam się nie uda, no to jak ma się udać? Jeśli chcemy założyć firmę, ale już na starcie mówimy, no ale przecież ja sobie nie poradzę, przecież ja nie ogarnę tych ZUS-ów, skarbowych, księgowości,
Nie dam rady. Nie dasz rady. Ktoś powiedział mądrze, że jeśli myślisz sobie, że nie dasz rady, masz rację. Jeśli myślisz, że sobie poradzisz, też masz rację. Więc negatywne myślenie nie sprawi, że uda nam się osiągnąć nasz cel bądź nasze marzenie. Także od negatywnego myślenia świata jeszcze nikt nigdy nie zawojował. Nawet Hitler czy Stalin, którzy byli bardzo negatywnymi postaciami, musieli myśleć pozytywnie, żeby chcieć wygrać wojnę. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś racjonalizm, myślenie racjonalne z pewną maleńką dozą negatywizmu może nam pomóc, może nas uchronić, ale nie bądźmy myślącymi negatywnie, pesymistycznie, bo niczego w życiu nie osiągniemy. I będziemy sobie leżeć przed telewizorkiem, oglądając Taniec z Gwiazdami i marzyć i żyć życiem innych ludzi, a nasze życie leży w gruzach, jak my na kanapie. Co my tu jeszcze mamy? Drugi koniec bieguna. Brak entuzjazmu. Jeśli cokolwiek chcemy robić, zaczynamy robić bądź robimy, musimy być nastawieni entuzjastycznie do tego projektu. Musimy się cieszyć na samą myśl, że będziemy to robić. Musimy być podjarani. Musimy kochać to, co robimy. Wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że nam się to uda. Entuzjazm w działaniu jest niezbędny. Entuzjazmem zarażamy innych ludzi, przekonujemy ich do naszego projektu. Sami się przekonujemy, że to jest dobre, co robimy. Więc entuzjazm jest niezbędny. Entuzjazm daje nam szczęście. Wyzwala w nas endorfiny i idziemy budować nasz biznes, czy pracować zawodowo, czy robić cokolwiek, co chcemy. Jesteśmy entuzjastyczni, pozytywnie nastawieni do tego projektu. Świat wygląda zupełnie inaczej nam się wszystko układa. Nasze myślenie, nasze działania, wszystko nam się gdzieś to zazębia i wtedy to ma sens. Także entuzjazm, trzeba się po prostu kurwa cieszyć tym, co chcemy robić, co robimy. Bo ja wiem, pracujemy na etacie i nienawidzimy tej pracy. Idziemy tam ze spuszczoną głową. No, wypadałoby sobie zadać pytanie, czy nie zmienić tej pracy. Nieraz nie można, bo mamy rodzinę, mamy kredyty, jesteśmy niewolnikami. No, musimy powiedzieć sobie szczerze. Jesteśmy niewolnikami i sami sobie ten bat na siebie ukręciliśmy, niestety. I tu pojawia się nieszczęście, bo budzik, który rano dzwoni, jest najgorszym koszmarem dnia, który nas czeka. Ale budując coś swojego, wtedy pojawia się entuzjazm, wtedy pojawia się nadzieja, radość, szczęście, bo coś fajnego robimy. Także nawet jeśli pracujesz na etacie i nienawidzisz pracy, którą wykonujesz, zacznij po godzinach robić sobie coś innego. Coś, co sprawi ci frajdę. Coś, co wyzwoli w tobie tą małą iskierkę entuzjazmu na początek. Ale potem ta iskra się rozpali. Wybuchnie wielkie ognisko, wielki pożar się stanie. Zróbcie coś w swoim życiu. Zrobimy, bo mówię też o sobie. Także bez entuzjazmu ciężko będzie zrealizować nasz cel, zrealizować nasze marzenia.
Zobaczmy na przykład faceci, zrozumiecie mnie. Chcemy kupić nowy samochód, który jest naszym wymarzonym samochodem i dzień zakupu, że będziemy już mieć środki pieniężne na ten samochód, zbliża się wielkimi krokami. Za tydzień jedziemy po samochód. Nie macie entuzjazmu wtedy? Kurwa, nie możemy wysiedzieć na miejscu. Dziewczyny, za tydzień macie wprowadzić się do swojego nowego, wymarzonego domu. I co, siedzicie na miejscu? Entuzjazm, szczęście, to buzuje wszystko w was. I tak właśnie musimy potraktować jakieś nowe swoje projekty. Musimy, nie możemy doczekać się, aż zadzwonimy do naszego klienta. Przedstawimy mu nową propozycję, bo mamy świetny produkt w sprzedaży. I wtedy sprzedamy mu ten produkt. Jeśli będziemy w pełni entuzjazmu, on się zarazi od nas tym entuzjazmem i kupi. Chociaż tego nie potrzebuje, on to kupi. Bo my w to wierzymy, my kochamy to, co robimy i zarazimy go tym. Także entuzjazm musi być. Nie możemy sprzedawać z kwaśną miną. No zauważcie, jeśli wchodzimy do sklepu i jakiegokolwiek, z ciuchami bądź co tam sobie wymyślimy, i siedzi ekspedientka i ma kwaśną minę, patrzy na nas jak na najgorszego wroga, który tutaj przyszedł, zakłócił jej pierdolony spokój, bo ona sobie Facebooka przeglądała. Ja z takiego sklepu od razu wychodzę. Jest kilka sklepów, jest w tej samej branży, na przykład w tej galerii handlowej, zaraz obok. I wchodzę tam, a tam ekspedientka uśmiechnięta, dzień dobry, z entuzjazmem mnie wita. Zupełnie inaczej, tak? Tak samo my. Jeśli będziemy prowadzić swój biznes, czy robić cokolwiek innego, pracować z minką podkówka w dół i po co on tu przyszedł, to klienci się od nas odwrócą. Proste, proste. Ale jeśli będziemy z uśmiechem witać klientów, będziemy zadowoleni, będziemy tryskać energią, no to oni od nas to przejmą i kupią to, co my chcemy im sprzedać. Mówię kupią to, co, bo jeśli prowadzimy firmę, to zawsze sprzedajemy. Czy prowadzimy firmę usługową, sprzedajemy swoje usługi. Prowadzimy warsztat samochodowy, to też są usługi, sprzedajemy swoje usługi. Cokolwiek. Także biznes to sprzedaż. I kolejnym punktem jest brak przygotowania. To nawiązuje do poprzedniego punktu, a mianowicie do braku wiedzy w zakresie, w którym chcemy się realizować. Brak przygotowania. No nie możemy grać w filmach, jeśli nie wiemy, jak to zrobić, jak ustawić się przed kamerą, jak złapać światło, jak współpracować z partnerem. Bo gdybym do Was mówił w ten sposób, no to gówno by z tego wyszło, tak? Gdybym cały czas sobie zakrywał twarz i mówił do Was, to też by gówno z tego wyszło. Takie elementarne podstawy, jak mówić do kamery, jak się ustawić. Niby takie błahostki, ale przynajmniej podstawową wiedzę na temat, który chcemy ogarnąć, trzeba mieć. No nie założymy firmy, działalności gospodarczej, jeśli nie wiemy, jak to zrobić. No jak? Możemy popełnić masę błędów i albo dostać jakiś mandat, karę, albo po prostu nam firmy nie zarejestrują. No, także brak przygotowania jest kolejnym elementem, dlaczego nam w życiu coś nie wychodzi.
Wiadomo, że nie możemy ogarnąć wszystkiego. Później będziemy pewne rzeczy zlecać innym, tak? Na przykład księgowość, marketing, cokolwiek, tak? Ludziom, którzy się lepiej na tym znają, ale jakieś podstawy musimy sobie przyswoić. Musimy być przygotowani, mieć jakąś wiedzę na temat, który chcemy poruszyć, który chcemy zacząć. Lekarz nie zacznie leczyć, dopóki nie będzie przygotowany na to. Będzie się uczył długie lata, zanim wykona swoją pierwszą operację. Czy stomatolog uleczy pierwszy ząb? To są długie lata przygotowania. Zagłębiając się trochę dalej w temat przygotowań, dobrze jest być przygotowanym na wiele ewentualności. Na spadki dochodów, na złą pogodę, bo jeśli pracujesz w branży, przypuśćmy, dachów, więc musisz być przygotowany, śledzić prognozę pogody, bo jeśli pada deszcz, to praca stoi. Jeśli jest okres jesienno-zimowy, właśnie takie firmy nie zarabiają. Dachy można kłaść tylko jeśli jest ładna pogoda i nie pada. Także później trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Ja też prowadząc swoją firmę z branży mycia witryn, szyldów reklamowych, więc cały czas patrzę na prognozy pogody, bo jak wiem, że jak jest deszcz, no to już tej pracy jest mniej. Więc musimy być przygotowani na różne ewentualności. To też zależy od, od branży, w jakiej działamy, tak? Przygotowanie, elementarna podstawa prowadzenia biznesu i życia. Bo też trzeba być przygotowanym w życiu na różne ewentualności, ale nie robimy tego, no bo przecież będzie wszystko dobrze. No tak. Dobra. I tak, już na sam koniec. Dlaczego nam w życiu nie wychodzi? Nawiązując do samego początku dzisiejszego odcinka, bo wszechświat nas nie lubi. No może jest po części trochę w tym prawdy. Są wybrańcy losu. Nawet jest takie powiedzenie, on to jest wybraniec losu. Czego się nie dotknie, zamienia w złoto. A ja, czego się nie dotknę, zamieniam w gówno. No tak jest? Jest. Więc może wszechświat za bardzo nas nie lubi i nam tam kłody pod nogi sobie rzuca, żebyśmy się raz na jakiś czas na tych kłodach wypierdolili porządnie, rozbili sobie ryj. Ale moim zdaniem może trzeba ten wszechświat do siebie trochę przekonać. Może trzeba nad sobą popracować, nie tylko użalać się nad sobą, bo mi nie wychodzi, bo to, bo tamto, bo jestem ofiarą losu. Bo jeśli myślimy o sobie, że jesteśmy ofiarą losu, sorry, jak może być inaczej? To, co o sobie myślimy, to tacy jesteśmy. Tu się nic nie zmieni. Zauważcie, nieraz mówimy do kogoś, ale ty jesteś fajnym człowiekiem, fajnie wyglądasz, fajnie się ubierasz, fajnie się zachowujesz, super. Nie, no co ty, no weź. Ja? Nie, no weź, no przestań, nie. Ja taki nie jestem, no. I taka osoba myśli o sobie, no jestem jarą, pierdółką. Inni są lepsi, fajniejsi, bardziej wygadani, bardziej wysportowani. Oni mogą. Oni osiągną sukces, oni mogą robić wszystko, a ja? Co ja mogę w tym życiu?
dostaje tylko po głowie. No jeśli tak ktoś o sobie myśli, no to co ma dostać od życia? W głowie. Dobrze, i tym nie możemy pesymistycznym akcentem zakończyć. Więc musimy o sobie myśleć w samych superlatywach. Oczywiście tutaj nie przekroczmy tej granicy narcyzmu jakiegoś, że jak jestem piękny, piękna, wspaniały, wspaniała i godzinami przed lustrem, ale naprawdę każdy człowiek ma w sobie coś fajnego. Uwierzcie, dziewczyny, wy macie masę kompleksów, bo macie troszkę za dużo w biodrach, macie za małe piersi, macie to czy tamto, ale wierzcie mi, podobacie się facetom. Każdy facet ma inne gusta. Jednym facetom podobają się kobiety z małymi piersiami, innym z dużymi. Jednym facetom podobają się kobiety bardziej przytuszne, innym podobają się kobiety wręcz chude. Każda kobieta jest piękna. Każdy facet jest przystojny. Dobra, nie. Nie każdy. Okej. Ale nawet ten mniej przystojny też znajdzie sobie fajną dziewczynę, która zobaczy w nim coś innego niż tylko wygląd zewnętrzny, tak? Tak, troszkę wiary w siebie, entuzjazmu w życiu, w sprawach zawodowych, a wszystko powinno się ułożyć i może zacznie nam w życiu wychodzić. Może nie wszystko, a raczej na pewno nie wszystko, ale coś zawsze nam wyjdzie. A jak wyjdzie coś, to później wyjdzie coś następnego i następnego i następnego i będzie tylko lepiej. Także trzymajcie się i pamiętajcie. Power from hell. Czerpcie moc z piekła, które właśnie przechodzicie. Jeśli przechodzicie. Jeśli nie przechodzicie, to super. Życzę wam najlepszego. Trzymajcie się.